Cześć! To jest kolejne wideo z serii Majówka we Włoszech, więc zapraszam Was w tym roku na wyprawę do Werony, Wenecji i Bresci, którą odbyłyśmy jak co roku w weekend majowy z moją kochaną siostrzyczką, ze względu na to, że i z Gdańska, i z Walencji do Bergamo lot trwa mniej więcej tyle samo i kosztuje niewiele, bo to Ryanair, więc jest to całkiem fajny punkt wypadowy. 2 lata temu byliśmy w Mediolanie, w zeszłym roku byliśmy w Bergamo i możecie gdzieś tutaj sobie obejrzeć wspomnienia z tych 2 wypraw. A w tym roku zrobiłyśmy sobie trochę dłuższy trip i pojechałyśmy do Werony, do Wenecji i do Bresci. A w każdym z tych miast spędziłyśmy niewiele czasu. A w Weronie była to 1 noc, czyli tak naprawdę 1,5 dnia. W Wenecji były to 2 noce i w Bresci znowu była to 1 noc. Samolot przywiózł nas rano i wylatywałyśmy wieczorem, więc miałyśmy tak naprawdę te dodatkowe 2 dni podróży wpisane w rozkład jazdy, więc wracając mogłyśmy jeszcze zatrzymać się na parę godzin w Bergamo. I opowiem Wam trochę o tym, ile wydałyśmy na noclegi, co ciekawego zobaczyłyśmy, czy było fajnie. Znaczy było fajnie, ale jak bardzo mi się podobało w porównaniu do tego, jak oczekiwałam, że mogłoby mi się podobać. No i co? I parę ciekawostek, parę zdjęć, parę nagrań i trochę zachwytu. Zapraszam! No więc po pierwsze pociągi i noclegi. Poruszałyśmy się między miastami pociągami regionalnymi, więc teoretycznie było trochę dłużej, ale zdecydowanie taniej. No i te pociągi na każdej trasie wyniosły nas między 5 a 15 euro. Także sumując tak naprawdę te wydatki od Bergamo do Wenecji 20 euro, od Wenecji z powrotem do Bergamo 20 euro za głowę. Także w sumie niedużo. No a jeżeli chodzi o noclegi, to za 1 noc, 2 osoby, 1 pokój w Weronie zapłaciłyśmy 160 euro. Za 1 pokój dwuosobowy na 2 noce w Wenecji około 320. I za 1 noc w Bresci za 2 osoby 88. Plus podatek. No i teraz generalnie jeżeli chodzi o podatki, to Wenecja. No więc uwaga, bo w Wenecji jest podatek od turysty i trzeba go zapłacić, jeżeli się nie śpi w Wenecji. A jeżeli się śpi w Wenecji, w sensie w starym mieście w Wenecji, no to nie trzeba go dodatkowo płacić, ale tak czy siak trzeba uzupełnić ankietę na stronie, podając też właśnie hotel, w którym się zatrzymujemy, ponieważ potrzebujemy QR kodu. Nie jestem do końca pewna, czy ten podatek trzeba zapłacić za każdym razem, jak się przyjeżdża, czy są specyficzne dni, w których trzeba ten podatek opłacić. Majówka na pewno do tego terminu należy, więc musiałyśmy, jak już przyjechałyśmy do hotelu, musiałyśmy sobie taki QR kod stworzyć, aczkolwiek nikt nas o niego już później nie zapytał. No i generalnie naszym punktem pierwszym była Werona. No i Werona to nie tylko Romeo i Julia, ale również w Weronie znajduje się starsza niż Koloseum arena rzymska, w sensie z czasów rzymskich. I jest chyba 3. największą we Włoszech taką zachowaną areną. No i właśnie została wybudowana przed tym rzymskim Koloseum. Można tam się wybrać, a poza tym ona dalej jest użytkowana. W sensie Arena di Roma w dalszym ciągu pełni funkcję teatru i na przykład można tam obejrzeć festiwal operowy. Także tydzień po tym jak byłyśmy tam właśnie się zaczynał, więc scena na dole areny była właśnie odnawiana, odmalowywana, ustawiano krzesła, więc no fajnie zobaczyć, że te obiekty tak na dobrą sprawę wciąż są wykorzystywane i ciągle są jakby integralną częścią miasta, bo okazuje się, że jakby na przestrzeni wieków tą arenę rozbudowywano i potem znowu ją rozbierano, ale nigdy nie zburzono jej do końca. Jeżeli potrzebny był budulec na odnawianie jakichś tam innych części miasta, no to pozbywano się powiedzmy zewnętrznych murów, ale ona nigdy nie została całkowicie zniszczona. Także bardzo fajnie, bardzo warto sobie wejść.
Bilety nie były drogie, kosztowały 2 albo 3 euro, także warto. Jeżeli chodzi o Romeo i Julię, no to wiadomo, że dom Julii z balkonem i jest też do zobaczenia dom Romea, ale w zasadzie jakby jest tabliczka, że tam teoretycznie to był dom Romea. W różnych miejscach miasta są też możliwe do znalezienia takie tablice, na których są opisane albo sceny z Romea i Julii, albo w sensie albo jakby ten fragment z Romea i Julii Szekspira gdzieś na tablicy sobie wisi, albo na przykład oznaczone są miejsca, że nie wiem, tutaj wydarzyła się jakaś scena z tego dramatu, więc jeżeli ktoś jest fanem, to można sobie przejść się szlakiem Romea i Julii. Myśmy poszły pod ten balkon, było trochę ludzi, ale nie wiem, nigdy nie byłam wielką fanką tego dramatu, więc wiecie, odhaczone, zobaczone i wystarczy. Ale generalnie miasto ma dużo innych ciekawych zabytków do zwiedzenia, bo jest Duomo di Verona, czyli katedra w Weronie, którą warto zwiedzić. Jest w kompleksie tej katedry również baptysterium i jeszcze starszy kościół zachowany, w sensie jego fundamenty. Jest pomnik Dantego, jest całkiem fajny plac, jest bardzo dużo lwów świętego Marka i oprócz tego trafiłyśmy jeszcze na taki sklep z przyszłości, bo wiecie, są te kasy samoobsługowe, nie? I normalnie jakby są takie koszyczki i tam się wkłada rzeczy i teoretycznie one się wtedy nabijają. No i okazało się, że bardzo dużo turystów wchodziło do tego sklepu, więc mieli specjalnego pracownika oddelegowanego do tego, żeby naprawiać zepsute kasy, no bo byśmy tam podchodzili i coś próbowaliśmy przyciskać, nie tylko my, bo jeszcze ludziom przed nami dokładnie to samo się zdarzyło. A w sumie nie wiedziałyśmy, dlaczego im się coś złego przytrafiło, więc zrobiłyśmy dokładnie to samo. Okazało się, że wystarczy wejść w strefę obrysowaną tak jakby taśmą klejącą i nie trzeba już było nic nigdzie wykładać, bo jakby ta kasa sama sczytywała, co mamy w rękach, co mamy w koszyku, więc wszystko to się od razu samo nabijało na kasę. I po zapłaceniu bramka się otwierała, można było wyjść, także nie wiem, no Werona jest trochę do przodu, jeżeli chodzi o sklepy. No i oprócz tego dookoła Werony płynie sobie rzeka, jest kilka ładnych mostów, na które warto wejść i którym też warto zrobić zdjęcia, w sensie nie tylko warto wejść na mosty, ale też warto sobie popatrzeć na te mosty. Za rzeką jest jeszcze druga część miasta, jest wzgórze, jest bardzo ładny widok, jest zamek, jest arsenał, także jest tam rzeczy do zobaczenia na więcej niż jeden dzień. Jeden dzień zdecydowanie nam wystarczył na to, żeby to miasto przejść, ale jeżeli spędziłybyśmy tam jeszcze jeden dzień, to mogłybyśmy wejść do jakiegoś muzeum i na pewno byśmy się jeszcze nie nudziły, ale to był naprawdę fajny jeden dzień na przejście się po Weronie, zobaczenie, co miasto oferuje, poczucie trochę tego takiego włoskiego klimatu. W ogóle byłyśmy w pizzerii Vincenzo i wydaje mi się, że K-drama alert. Ja tam nas skierowałam, bo zobaczyłam nazwę na mapie, przyznaję się. Ale nie tylko ja zrobiłam to z tego względu, jestem na 100% pewna, bo jak weszłyśmy, zamówiłyśmy sobie pizzę, siedziałyśmy, jadłyśmy tą pizzę, to do lokalu weszła Koreanka. Więc zakładam, że nazwa przyciąga turystów, którzy oglądają K-dramy. Pizza była dobra, także jakby ktoś się zastanawiał, w Weronie jest pizzeria Vincenzo, która naprawdę oferuje fajną pizzę. Przemiły był w ogóle, chyba właściciel, na pewno kucharz, bo jak weszłyśmy, to próbował do nas zagadać po włosku, próbowałyśmy na tyle, na ile umiałyśmy odpowiedzieć, co chcemy zamówić i podchodził w zasadzie potem do każdego z gości, bo lokal jest dość malutki, pytając skąd jesteśmy, czy smakowało. Bardzo sympatyczny, także polecam, pizzka dobra. No i Wenecja. Siamo in arrivo a Venezia Santa Lucia. Wrażenie było takie, że wszyscy, którzy tam byli, z wyjątkiem sprzedawców i ludzi zajmujących się rzeczywiście obsługą punktów turystycznych, to byli turyści. I ja wiem, ja jestem częścią problemu, też tam byłam jako turystka. Ale są turyści i turyści. Są turyści, którzy też są uczuleni na to, że inni dookoła nich
też tam są i też zwiedzają i też próbują się dostać od punktu A do punktu B. I są turyści, którzy na środku wąskiej drogi zatrzymają się i będą robili zator. Szczególnie na początku byliśmy dość mocno, przynajmniej ja byłam dość mocno zirytowana, bo szłyśmy z plecakami, szukałyśmy naszego hotelu. Nie był w tym miejscu, w którym wskazywało na to GPS, więc 3 albo 4 razy przyszłyśmy tam i z powrotem po takim dość małym zaułku, a mimo tego nie byliśmy w stanie znaleźć numeru budynku, do którego powinnyśmy trafić. Jest to bardzo specyficzne zbudowane miasto, bo wszędzie są tylko i wyłącznie kanały, a jeżeli nie kanały, no to budynki i wąskie drogi pomiędzy tymi budynkami. Więc żeby dostać się gdzieś, trzeba podążać tą drogą, nie można pójść na skróty, nie da się tego obejść. Były dróżki, które wydawało się aż do końca drogi, że to jest ślepa uliczka, a gdzieś tam na samym końcu okazywało się, że jednak da się skręcić. I rzeczywiście już kolejne wyjście z hotelu, po tym jak się zameldowałyśmy, po tym jak zostawiłyśmy rzeczy, było dużo przyjemniejsze, bo już nie musiałyśmy szukać konkretnego miejsca. Chociaż trafiłyśmy na niefajną pogodę, bo padało. Możecie sobie wyobrazić, że w czasie deszczu Wenecja trochę się podtapia. Więc były fragmenty promenady wzdłuż kanału, które były zalane, ale były też skrzyżowania i uliczki w centrum miasta, których nie dało się przejść, bo było wody po kostki. Jaka jest alternatywa na przechodzenie takich ciekawych uliczek? Otóż, jeżeli wody jest trochę więcej i ona sobie trochę tam stoi, to zauważyłyśmy kolejnego dnia, że na niektórych uliczkach były stawiane takie drewniane małe pomostki. Ale co jeszcze można zrobić? Można założyć kaloszki. Tada! Otóż to nie są takie zwykłe kaloszki, to są takie kaloszki, które nakładamy na buty i na spodnie i na co tam jeszcze mamy. Takie trochę jak takie kurtki przeciwdeszczowe, foliowe, które gdzieś tam po prostu nakładamy na to, co mamy na sobie. But. Kupiłyśmy je sobie rano kolejnego dnia, bo stwierdziliśmy, że jak znowu ma padać i w ogóle zapowiadali burzę, no to może się przydadzą. Ale ani razu ich ostatecznie nie musiałyśmy ubrać, więc została pamiątka kaloszki. To będzie ostatnia rzecz, na którą będę narzekać w Wenecji i przejdziemy do pozytywów. I to, co jeszcze bardzo nas złapało jakby w tym momencie, w którym jeszcze nie byłyśmy do końca ogarnięte, chciałyśmy szybko się dostać do hotelu, to koszt tramwaju wodnego. Założyłyśmy sobie na samym początku, że w sumie, no dobra, gondole są dość drogie, no to może po prostu przepłyniemy się kawałek tramwajem wodnym, żeby dostać się do hotelu, bo miałyśmy do niego około pół godziny. Stwierdziłyśmy, że w sumie jeszcze nie byłyśmy w tym mieście, nie chcemy zaczynać zwiedzania od przejścia całego miasta z plecakiem. Wsiądziemy w tramwaj. No i już na dobrą sprawę pierwsze to skierowałyśmy się po prostu do kasy i z tym założeniem, że no płyniemy. Bilet kosztował 9,50. Płynęłyśmy w sumie 12 minut, 2 przystanki, a drogo. Bardzo drogo, więc czy było warto? Nie. Może byłoby bardziej warto, gdyby nie było takiego tłumu ludzi i gdyby rzeczywiście można było wybrać, gdzie chciałybyśmy stanąć, a w związku z tym, że jest to jednak rodzaj bardziej środka transportu niż środka turystycznego, no to musiałyśmy się zmieścić tam, gdzie było miejsce, więc też nie za bardzo miałyśmy dojście do widoku. Tutaj sobie leci widok z okna, bo inaczej nie udało nam się dostać jakby na pokład bez szyb. No ale był naprawdę cały pełny. Może następnym razem, jeżeli jeszcze kiedyś uda mi się wybrać do Wenecji, czego raczej na razie nie planuję, to może wtedy rzeczywiście jakaś gondolka. No, poza narzekaniem na turystów, siebie trochę też, to miasto rzeczywiście ma niesamowity klimat. Te kanały, te budynki, ta woda między tymi ceglanymi budynkami, domami i konstrukcjami naprawdę robi niesamowite wrażenie. I jest to istny labirynt tych uliczek i one rzeczywiście są bardzo urokliwe.
Niektóre są trochę ciemne i tak trochę czasami się człowiek zastanawia, czy rzeczywiście powinno się tam wejść, ale oprócz tego chodzenie pomiędzy nimi i za dnia, i wieczorem, kiedy tak naprawdę światło słoneczne już do nas nie dociera, ale właśnie te wszystkie jakieś ładne, małe lampki, restauracyjki są oświetlone, no to wygląda naprawdę niesamowicie. Także warto się trochę przejść, warto się trochę przespacerować, warto się trochę zgubić, nie tylko próbować dojść do Placu Świętego Marka albo jakiegoś innego bardzo znanego i turystycznego miejsca w Wenecji. Także my tam troszeczkę sobie pochodziłyśmy. Z jednej strony szukając rzeczywiście Placu Świętego Marka, z drugiej strony szukając później kościoła, w którym byliśmy na koncercie. Co do samego Placu Świętego Marka, zdecydowałyśmy się już wcześniej, że kupimy bilety zawczasu i rzeczywiście kupiłyśmy bilet do Pałacu Dożów i do Muzeum Correr. A w kalendarzu miałyśmy również wpisane, że mamy kupiony bilet do katedry. Chodząc do Pałacu Dożów okazało się, że nie mamy biletu do katedry. I trochę zaczęłyśmy panikować, bo jak zaczęłyśmy szukać dostępnych biletów do kupienia online, to okazało się, że najbliższy dostępny termin jest za tydzień. I jakby to był właśnie powód, dla którego zdecydowałyśmy się kupić te bilety wcześniej. Bo jak byliśmy w Mediolanie, nie udało nam się zobaczyć Ostatniej Wieczerzy Da Vinci'ego ze względu właśnie na to, że nie kupiłyśmy biletów wcześniej, więc zastanawiałyśmy się dlaczego. Co się stało takiego, że myśmy tego biletu ostatecznie nie kupiły. No i trochę spanikowane, trochę zawiedzione swoją postawą, a stwierdziliśmy, że dobra, najpierw Pałac Dożów, tak jak planowałyśmy, później Muzeum Correr, no i potem zobaczymy, może po prostu staniemy w tej kolejce, no bo oczywiście jest kolejka do biletów i można po prostu na miejscu kupić bilet. No tylko zwykle ta kolejka trochę sobie stoi i trzeba poczekać. Plus i minus był taki, że padało. No więc z jednej strony niezbyt sprzyjające warunki do zwiedzania Wenecji, z drugiej strony nie było tak długiej kolejki, jak ostatecznie wyszłyśmy z muzeum. I udało nam się wejść do katedry dokładnie w momencie, w którym miałyśmy to zaplanowane w kalendarzu. A żeby pokazać to w liczbach, no to rzeczywiście bilety do Muzeum Correr i do Pałacu Dożów kosztowały nas za dwie osoby 38 €, a za osobę do Duomo na Placu Świętego Marka 3 za wejście, 7 za wejście do muzeum na pierwszym piętrze i na tą loggię z tymi koniami. A oprócz rzeczywiście takiego zwiedzania, postanowiłyśmy sobie też pójść na koncert, więc wybrałyśmy się wieczorem na koncert Vivaldiego, 4 pół roku, także było to naprawdę super i bardzo się cieszę, że poszłyśmy. Koncert odbywał się w kościele San Vidal i dostałyśmy taki program i generalnie koncert składał się właśnie z 2 części. Najpierw to były 4 pory roku Vivaldiego. Nie wiem, czy kojarzycie, jak leciała ta piosenka z Klanu, nie? Jak pory roku Vivaldiego. Nope. Ja jak była mała, byłam przekonana, że tam jest jak pory roku Iwan biegł. Dobrze, ale wracając do rzeczy ważnych, to były 4 pory roku Vivaldiego, a później jeszcze koncert na 2 skrzypce i koncert na wiolonczele. Także naprawdę świetnie było usłyszeć to na żywo, świetnie było usłyszeć to w całości. Inną opcją, nad którą się zastanawiałyśmy, to też był koncert muzyki barokowej, który był grany przez orkiestrę, która nosiła stroje z epoki. I zastanawiałyśmy się właśnie między tymi dwoma, ale ostatecznie padło na Vivaldiego. W tym wypadku bilety za 2 osoby wyniosły nas 58 €, przy czym za Asi bilet było mniej, za mój więcej, bo to był ulgowy i normalny. Ostatnim punktem wycieczki była Brescia. W Bresci znajduje się katedra, która ma 3. największą kopułę we Włoszech. Skąd to wiedziałyśmy? Cóż, Asia jest fanką Asasyna. Także większość tych miejsc, które w jakiś sposób odwiedzamy albo dowiadujemy się o nich, dowiadujemy się ze względu na to, że Asia kiedyś grała w Asasyna i stwierdziła, że w sumie fajnie byłoby tam pojechać i zobaczyć to na żywo. Także dzięki Assassin's Creed. Jeżeli miałabym między tymi 3 miastami powiedzieć, które z nich jest najbardziej spokojne, no to oczywiście byłaby to Brescia.
Z tym, że wcale nie znaczy to, że jest tam najmniej do zobaczenia. Ze względu na to, że tak jak już wspomniałam, jest tam ta katedra z trzecią największą kopułą we Włoszech, ale oprócz tego obok tej właśnie katedry stoi jeszcze Duomo, które jest kościołem jeszcze zbudowanym w XI wieku, o ile mnie pamięć nie myli. Jest to stary romański kościół, z którego jak teraz w zasadzie wchodzi się z głównego placu, to tak naprawdę wchodzi się wejściem na wysokości balkonu, więc trzeba zejść w dół, żeby rzeczywiście zejść na ten poziom zero, co bardzo fajnie pokazuje, jak bardzo miasta urosły w stosunku do tego, jak nisko były budowane kiedyś. A oprócz tego Brescia ma również strefę, która jest strefą UNESCO i to jest taka strefa wykopaliskowa. Jest tam też również zamek i w tym zamku zresztą jest muzeum, które też nam w punkcie turystycznym pani powiedziała, że bardzo warto odwiedzić. No i myśmy tam co prawda już do środka nie wchodziły, bo wieczorem jak poszłyśmy na zamek, to muzeum było zamknięte, ale rzeczywiście park dookoła zamku oferuje bardzo fajne widoki, więc tak powiedziałabym, że to jest naprawdę dużo spokojniejsze, ale w dalszym ciągu ciekawe miasto do odwiedzenia. Wiadomo, że nie na pierwszy raz we Włoszech, ale zdecydowanie warto. Szczególnie, że z jednej strony mamy właśnie ten UNESCO site z takimi bardzo starymi ruinami, mamy Duomo, mamy katedrę, ale mamy też plac i to jest bardzo monumentalny plac, którego nazwy nie pamiętam, ale zrobił na mnie ogromne wrażenie, bo jak się wchodzi na ten plac, to widać takiego, tu macie, wiszącego nosorożca i to jest taki, wiecie, monumentalizm, nie wiem, to się jakoś inaczej nazywa ten okres w architekturze, ale to jest takie, wiecie, ogromne, takie ociosane, co bardzo fajnie kontrastowało z tym, że kolejnego dnia, jak się tam wybrałyśmy rano, to był tam targ. Brescia spoko, Brescia cool. Jeszcze na sam koniec wybrałyśmy się do Bergamo i byłyśmy znowu w naszej ulubionej kawiarni od cukierni i znowu jadłyśmy bardzo dużo smacznych pralinek i piłyśmy kawkę i w ogóle było super. Wybrałyśmy się jeszcze raz właśnie do Città Alta i połaziłyśmy sobie troszeczkę, zjadłyśmy jakąś dobrą pizzkę. Zjadłyśmy też tosty, bo myślałyśmy, że zamawiamy pizzę, a okazało się, że wcale nie. I no generalnie najadłyśmy się naprawdę podczas całej podróży bardzo dużo bardzo smacznego jedzenia i rzeczywiście dało się poznać po cenach tego jedzenia, że jesteśmy w bardziej lub mniej turystycznym mieście, nawet nie okolicy. I rzeczywiście najtaniej można było zjeść w Bresci, trochę drożej w Weronie i najdrożej wyszedł nas obiad właśnie w Wenecji, mimo tego, że udało nam się znaleźć taką całkiem miłą i wcale nie tak drogą knajpkę. No oprócz tego rzeczywiście gdzieś tam po drodze starałyśmy się znaleźć jak najwięcej cannoli i innych takich włoskich smakołyków, którymi się obiadłyśmy na kolejny rok. I no mam nadzieję, że rzeczywiście w kolejnym roku znowu zjem coś włoskiego. Zjadłyśmy też właśnie na jednym z takich targów w Weronie całkiem sporo owocków i właśnie pokupowałyśmy troszeczkę różnych pamiątek. W kwestii magnesów, no to rzeczywiście właśnie załatwiłam sobie taką wenecką maskę, fajna. No a pocztów dużo różnych kolorowych w Pionie, w Poziomie, z Placem Świętego Marka i innymi różnymi ciekawymi rzeczami. Także kolekcja się powiększa. No i co? I podsumowując, to oczywiście była udana wyprawa, jakby to oczywiście nie ulega żadnym wątpliwościom, bo podróżowanie z kochaną młodszą siostrą przecież jest zawsze takie fajne. Nie no, jest fajne, jest fajne. Kończąc tym optymistycznym akcentem, mam nadzieję, że zobaczymy się niebawem